Witam Was. Dzisiaj idziemy sobie zrobić jedzonko dla mnie. Także co teraz ja na przykład sobie spożywam. Tak wieczorem. Także dzisiaj Wam pokażę, jaka będzie moja kolacja za chwilkę. Co ja sobie zjem i co jest dla mnie dobre. I po czym się dobrze czuję i po czym normalnie funkcjonuje. I na dodatek kosztuje to prawie tyle co nic. Ponieważ większość głównych składników pozyskamy po prostu stąd. Takie to jest proste. Ale nim do tego pójdziemy, to najpierw włączę sobie olej, ponieważ potrzebuję też i troszeczkę oleju. Bo tłuszcz jest konieczny, a nie cukier w jedzeniu. Także tłuszcz musi być, żeby wchłonąć witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, żeby wątroba pracowała, żeby woreczek żółciowy pracował, bo po to nam go natura dała, a nie dała nam go dla ozdoby, żeby on sobie tylko tam siedział i fajnie wyglądał i ewentualnie robił problemy nam. Nie, po to jest woreczek żółciowy, żeby trawić tłuszcze. Także idziemy najpierw, puszczę sobie olej i w międzyczasie pójdziemy na polowanie i złapiemy coś tutaj do jedzenia. Także mam tu 2 łyżki czarnuszki i teraz dosypiemy jeszcze oleju lnianego. Znaczy oleju lnianego, siemienia lnianego, a zrobimy z niego dopiero olej lniany. Także to mi powinno wystarczyć na dziś. Puszczamy prasę. Na miksa ustawione, mamy pomieszane, także to niech to tak będzie. Włączamy play, ona sobie tu będzie działać, a ja idę na polowanie i zabiorę Was ze sobą na polowanie. Będziemy polować teraz na jedzenie, które muszę sobie wieczorem zjeść. Także wychodzimy w naturę. Trzeba iść po cichutku, bo będziemy polować teraz. Tutaj już przeważnie byle co można złapać. O, powoli jest. O, jest. Możemy łapać. Mamy talerzyk. I tu jest. O, tu. Babka. Polujemy babkę, łapiemy ją. Cyk, cyk. Można od razu w takich kawałkach serwować. Będzie lepiej do sałatki. O, i obok mniszek, patrzcie, mniszek jest i mniszek. Można go też zaraz łapać. Na kawałeczki go od razu najlepiej. Cyk, cyk. Można to i w domu nożyczkami sobie pociachać. Ja to od razu rękami robię. Porwać na kawałeczki. Tak jak trzeba. O, jest znowu mniszek, cyk. I tak to sobie będziemy łapać tutaj wszystko po kolei. Znowu babki kawałeczek. Tu takie fajne młodziutkie mniszki jeszcze są. A tam nawet trochę trawy wpadło. Nie szkodzi. To się wszystko zje. Są fajne, czyściutkie. Bo po deszczu. Że opłukane ładnie. Mniszka można ładować ile chcemy. Babki też można ładować ile chcemy. Ona jeszcze jest taka młoda, także jeszcze nie ma tych takich włókien w środku aż tyle. Bo później jak ona jest starsza, to są takie włókna w niej niefajne i one tak trochę no źle się to czasem je, no co tu będę dużo mówić. Bo te włókna się tak lubią ciągnąć później. Także o, mamy już tu. To idziemy dalej polować. Coś tu jeszcze upolujemy. O, już mamy następne. Proszę, jest bluszczyk kurdybanek. Cyk, górne wierzchołki, kwiatuszki można zrywać, dodawać też do tego. Także rwiemy bluszczyka. Będzie fajnie kolorowo na talerzu przy okazji. O, jak czasem on jest taki dziwny, ten jest taki dziwny tutaj trochę, to tego warto pominąć. Brać zawsze zdrowe egzemplarze. Normalną rzeczą jest, że bluszczyk jest niekiedy u góry taki, no jakby to powiedzieć, no jest taki dziwny, nie? Taki różowawy, czerwony, to jest normalne. Czasem bywa też i całkowicie zielony, bo widzicie, ten jest prawie że całkiem zielony. Także to jest jedno i to samo. Potem go rozpoznacie. Kwiatuszki ma te takie fajne. Bardzo ładne, mi się podobają. Fajnie to zawsze wygląda na talerzu. I po co mam gdzieś jechać, kupować jedzenie, wydawać pieniądze, gdzie jeszcze nie wiadomo co tam w środku jest, jak to wszystko tutaj jest.
Wszystko tu jest. Tylko wystarczy się przejść. Chwila, moment i mamy nazbierane. O, jest i pięciornik. Tego też można dorzucić. Cyk. Cyk, cyk. Też jadalny. Zobaczcie, ile uszliśmy? Z 2 metry? A to nawet nie wchodziłem w głąb, tylko jestem na samych brzegach tutaj. I mamy już rwane. I jedziemy dalej. O, no proszę, uszłem pół metra i już mamy gwiazdnicę. Gwiazdnica. O, gwiazdnica. Teraz akurat kwiaty się pozamykały, bo jest taka pogoda jaka jest. Tu jest taki jeden maciupeńki jeszcze otwarty. Ale to nic nie szkodzi. Rwiemy gwiazdnicy. Ile się da. Także potem ją poznacie. Ona się tak położy troszkę. Ta gwiazdnica. Tu też najlepiej wierzchołki brać. Mamy najwięcej, bo na wierzchołkach jest najwięcej liści przeważnie i wszystkiego, co można sobie zjeść tutaj. Także rywujemy. Ptaszki śpiewają. Mamy narwane gwiazdnicy. I lecimy dalej. Szukamy następnych. Jeszcze by się trochę mniszka przydało, bo tam już prawie wszystko wyjadę. O proszę, już na zawołanie jest i mniszek. Także można i mniszka znowu jeszcze dorwać, bo jego to nigdy za mało. Im więcej, tym lepiej mniszka. Także ładujemy mniszka. Ile się da. Do środeczka. A jeszcze kawałek babki fajnej znalazłem. Tu znowu mniszek. Cyk, cyk. Tu jeszcze znowu kawałek babki. Wszystko tutaj rośnie. Tylko chodzić i zbierać. Trochę mokro dzisiaj, bo w nocy deszcz popadał. Ale to nic. Patrzcie, ile tu jedzenia. Ile tu jedzenia. Masa. Masa. Dla gorzkości, żeby było fajnie gorzko, nie za słodko, listki brzozy. Śmiało zrywać, zjadać. Ja czasami tak prosto z gałęzi nawet zjadam. Te górne najmniejsze, najlepsze, bo później one się będą robić takie wykowate. Także tych mniejszych tutaj można zbierać ile chcemy. Cyk, cyk, cyk. Zbierana garstka, cyk do talerza. Za chwilę będzie talerz pełny. Już dużo nie brakuje. A jeszcze byśmy czegoś narwali, jeszcze czegoś fajnego. Można sobie dorzucić jeszcze listek porzeczki, też jadalny. Może być czerwona, czarna, biała, obojętnie. Górne, zawsze górne. Te młode, widzicie, one są jeszcze takie jasno-zielone. Także te też można sobie parę dorzucić bez problemu. No można miksować, nie? Jak tam kto woli. Cyk. Patrzcie, ile już żeśmy upolowali. Już prawie pełny talerz. O, minąłem. Jasnota purpurowa. Nie za smaczna dla mnie, bo ona tak lekko na grzyby smakuje, ale niech i będzie, bo jest taka fajna, kwiatki. Dorzucimy jasnoty. Cyk. O, tu jeszcze taka fajna gałązka gwiazdnicy. Dobra, 3 wierzchołki mi starczą, bo ja tak nie przepadam za smakiem grzybowym. Tutaj mamy jeszcze przytulię czepną, ale jak ją dotykam, ta się już nie nadaje. Ona już się łapie. Ta już tylko na sok teraz zostaje, ewentualnie narwać i później herbaty ziołowe na oczyszczenie limfy. Idealne. Także co, lecimy dalej. Jeszcze byśmy czegoś dorwali, żeby było fajnie i pięknie. Trzeba uważać, żeby tu gleby nie zaliczyć, bo się zrobiło jak zwykle znowu ślisko po deszczu. Gdzieś patrzyłem jeszcze za kwawnikiem, ale z nim trochę problem jest, bo ciężko go tu teraz znaleźć, bo jeszcze to nie jest jego pora. On dopiero powoli wychodzi. Przynajmniej tutaj u nas, na terenach. I jeszcze go nie ma aż tak dużo, jak powinno być. Ale pomału i znajdziemy go. I tu z drugiej strony co? Mamy czosnaczek. Roślina, która smakuje czosnkiem. Wygląda jak pokrzywa na dodatek jeszcze, ale ma białe kwiaty u góry. Takie łodygowate coś tutaj wychodzą, takie prączki i białe kwiaty. To jest czosnaczek.
Ona nie parzy, bo pokrzywa parzy. I smakuje czosnkiem. Także zamiast drogiego czosnku, bo jest naprawdę drogi teraz na ten moment, to można sobie czosnaczka przecież nazbierać. Smakuje czosnkiem. Bardzo fajna roślina. Nic, tylko korzystać. Także czosnaczek mamy zerwany. Garstka. Pyk do środeczka. Przeskoczyłem jeszcze tutaj obok. Liść jeżyny. Cyk. Również jadalny. On jest taki dosyć suchy, dlatego ja tego dużo nie daję. Ale 5 listków takich starczy absolutnie. Cyk do środeczka. I zasuwamy tutaj jeszcze na dół, w drugą stronę. Ponieważ jeszcze idę, bo tu jeszcze gdzieś była malina. Tylko nie wiem, czy ona przetrwała. Się dopiero okaże. Przy okazji zaglądam za kwawnikiem. Może go gdzieś tu wyczaję. Przydałby się. Maliny są. Już je widzę. Przetrwały. Jak zawsze. Cyk. Są maliny. Liść maliny jak najbardziej. Tylko tutaj coś nie tak z tym krzaczkiem. Coś mu tam nie pasuje. Tutaj mamy, o, tu są takie fajniejsze. Liść maliny również można wcinać ile chcemy. Cyk, cyk, cyk. Rwać, korzystać. Nic z tej roślinie się nie stanie, jak jej troszeczkę zabierzemy. Garstka zebrana do talerzyka. No idziemy. No i z kławnika chyba będzie lipa. Bo go naprawdę nie widzę go. No. Jeszcze po prostu coś nie ten czas na to. Za to już wrotek zaczyna wychodzić. Ale wrotyczu sobie podaruję. Nie bardzo się do jedzenia nadaje. W bardzo małych ilościach. A najlepiej to herbatę z niego. Czy nalewki się robi. I ściśle według zaleceń się stosuje. O, tu taki ładny mniszek jeszcze. O, sobie go jeszcze weźmiemy. Aż go szkoda zostawić. Taki fajny. Tylko zaraz tu go cyk, cyk, cyk. Pięknie. Jest i mniszek. Dodatkowo mniszku to zawsze ile się da. Bo on jak sałata. Tego można jeść i jeść i jeść. A tu takie fajne okazy rosną. Gdzie jest mokro szczególnie. A tam strasznie lubi rosnąć. Że może zaniesiemy sobie już talerzyk tam, bo to mi już i tak dużo nie wejdzie. Czego sobie odniesiemy. Chociaż widzę, nie odniesiemy, bo jeszcze tutaj mamy coś fajnego. To są steki tutaj, które rosną na drzewie. To są steki dla ubogich. Kiedyś w różnych konfliktach stosowano właśnie to na kanapki, kładziono, bo są takie duże, fajne. Liść lipy. Także nie ma dzisiaj lipy. Jest fajnie, jest liść lipy. Zbierać go. Tak jak mówię, na kanapki to kiedyś kładzono. Jak nie było co innego, co dać na to, to się kładło właśnie liść lipy na kanapkę dzieciom do szkoły. Chociaż no ta kanapka dzisiaj to ja bym ją sobie wolał podarować, to już bym wolał zjeść sam liść lipy i bym miał więcej z tego właściwości niż tą kanapkę zjeść. Bo ta kanapka to by mi bardziej zaszkodziła niż cokolwiek innego. Także kanapkę sobie podarujemy, moi drodzy. Ja tego w ogóle nie ruszam już od lat. Nie zamierzam zaczynać. Już naprawdę sporo lat minęło. Czasem gwiazdnica wygląda tak, jeszcze wam pokażę. Jak widzicie, ona nie jest tutaj duża. Jest naprawdę malutka. Tak się nie położy do góry, ale ta jest gwiazdnica, to jest to samo. To zależy od miejsca, ponieważ tu jest mniej wilgoci. I tak wyrosła no, praktycznie, że między betonem. Dużo słońca i wtedy ona nie rośnie taka długa. Tylko jak widzimy, jest bardzo krótka. O. Listki są tu praktycznie zaraz. Tamte były dłuższe, także też można ją dorzucić. Cyk, mamy. Jeszcze jest wiele różnych innych roślin, ale to wam robiłem w każdym miesiącu szczegółowo. Co, jak, gdzie. O, olej nam się zrobił w międzyczasie. Pulpa też jest.
Olej gotowy, już wykapany. Prasa się już wyłączyła sama. Także wsadzam kamerę na statyw i lecimy dalej. Bo to jeszcze nie koniec. Także mamy sałateczkę. Teraz jeszcze jajca trzeba wyciągnąć. Jeroda, mi się to jajko szczaskało. No dobra, jedno jajko mi popękało po drodze, bo sobie zapomniałem tutaj zostawić. I po prostu zostawiłem. To jest jajko ugotowane. Także pyk, pyk, szybko ściągamy. Wczoraj przy okazji ugotowałem, bo jeszcze trochę chłodniej było. Na chwilę włączyliśmy piec, żeby zrobić jedzenie. Także zaraz jajka się ugotowały. Przy okazji jajka takie naturalnych kur, skórnika. Znaczy skórnika. To jest takie typowe wiejskie, wiecie, co sobie biegają, chodzą sobie tutaj po polach, jedzą co chcą. Mam takiego znajomego, ma dostęp do takich jajeczek, także cyk. To i drugie do środeczka. Kiedyś ludzie w polach takie jajka znajdowali, niekiedy jakieś tam dzikie zwierzaki sobie były, a dziś już raczej słabo z tym. Bo to wszystko niestety wytępione, zagrożone gatunki. Ale kiedyś ludzie mieli. Każdy miał swoje kury koło domu. Cyk, żółtko już wyskoczyło. Pyk, 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 pyk. O, tada. Teraz to przemieszać. Wszystko fajnie. Żeby się to jajko tam już do środka wmieszało. I specjalnie nie dałem najpierw oleju, tylko najpierw przemieszałem, bo jakbym to zrobił na odwrót, to bym miał teraz całe ręce z oleju. A to tak nie o to chodziło. Teraz ten olej, który żeśmy wytłoczyli, go sobie tutaj to wszystko polewamy. Olej z czarnuszki z lnu. Tak, cyk, pięknie to wszystko trzeba polać. O, ani kropelki nie marnujemy. Wszystko jest superowo. I pulpa oczywiście, która jest. Ale jej jest dużo za dużo, żeby to wszystko zjeść. Tą pulpę to jeszcze obsypujemy. Cyk. Bo za dużo to też nie, bo nie przejem tego po prostu. Tego by było dużo, dużo za dużo, jakby ja to wszystko miał teraz z tego zjeść. Jest ta pulpa z tego lnu i z tej czarnuszki razem wzięte. Dobra, to już starczy, bo już widzę, że się zrobił ten talerz aż za duży. Bo za chwilę tego po prostu nie dam rady zjeść. No i co? I teraz po prostu to jemy. Kulturalnie powinno się to zjeść widelcem i tak dalej. Jednak no, ja po prostu skorzystam z innej metody i po prostu biorę, taplam to z tym, tutaj z tym, za chwilę się to jeszcze przemiesza. Raz, żeby ta pulpa ładnie tutaj weszła w to wszystko i wcinamy. Jedzenie za darmo, praktycznie, bo tylko jajka, trochę nasion, wszystko mamy. I to jest odżywny posiłek, dostarcza nam tłuszczów, 2 jajka uzupełniają wszystko co trzeba. Sorry, że gadam z pełną gębą. Pulpa też nie zmarnowana, wszystko gra i piszczy. Dobra, ja wcinam, bo tak z pełną gębą nie fajnie gadać, niekulturalnie. Także tyle na dziś, trzymajcie się, no i smacznego wam życzę. Wyjść na pole z talerzem, zbierać, jeść, korzystać, trzymajcie się, hej.